Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. W części 6 prezentacji na temat chorobotwórczości promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych i innych sztucznych źródeł opowiem Państwu o zaburzeniach hormonalnych. I jak zwykle wychodzimy sobie od przyczyny konkretnego zjawiska, które nas interesuje, w tym wypadku promieniowania elektromagnetycznego. I pierwsze zjawisko to obniżenie testosteronu, hormonu sterydowego, męskiego, który występuje również u kobiet, ale w znacznie mniejszych ilościach. I króciutko Państwu powiem, jakie znaczenie ma ten hormon w organizmie człowieka, z tego względu, abyśmy mogli sobie wyobrazić, na jakie potencjalnie funkcje w organizmie może wpłynąć promieniowanie elektromagnetyczne. A więc jest to hormon sterydowy, wydzielany przez komórki Leydiga w jądrach oraz przez korę nadnerczy. I hormon ten odpowiada za różnicowanie płciowe mózgu u płodów płci męskiej, za rozwój fizycznych cech płciowych męskich u nastolatków, jak również bierze udział w powstawaniu plemników. U obu płci testosteron bierze udział w syntezie białek, a więc ma działanie anaboliczne, czyli wiąże prostsze związki chemiczne w bardziej złożone. Poza tym zatrzymuje wodę i elektrolity w organizmie. Spadek poziomu testosteronu wiąże się nie tylko z ryzykiem utraty płodności, ale również z funkcjonowaniem mężczyzn, z ich cechami fizycznymi, psychicznymi również, w zachowaniu. Także jest to bardzo ważny hormon. Poza tym hormon ten współpracuje z innymi hormonami, o czym jeszcze opowiem. Kolejną grupą hormonów, które mogą być naruszone przez promieniowanie elektromagnetyczne, to hormony stresu i najbardziej popularne to kortyzol i adrenalina. Kortyzol wytwarzany jest przez korę nadnerczy, adrenalina przez rdzeń nadnerczy. Adrenalina działa na zasadzie szybkiej reakcji organizmu na stres i wyzwala reakcję walcz bądź uciekaj. Kortyzol wytwarza się nieco wolniej i dłużej się utrzymuje. Szczególnie towarzyszy nam podwyższone poziomy kortyzolu w przedłużającym się stresie. Z tym, że też nie chciałabym, abyśmy utożsamiali te hormony z czymś negatywnym, bo one są potrzebne, pomimo że związane są ze słowem stres, czyli ze słowem oznaczającym coś negatywnego dla nas. Niemniej te hormony są bardzo potrzebne, mobilizują nas w pewnych sytuacjach do określonego działania, mobilizują nasz organizm. I tak na przykładzie kortyzolu stężenia tego hormonu są największe o poranku, powinny być największe o poranku w zdrowo funkcjonującym organizmie, po to, abyśmy mieli siłę zejść z łóżka i zabrać się do czynności dnia codziennego. Także ten hormon ma bardzo ważne znaczenie i tak ogólnie rzecz ujmując, hormon ten pozwala przystosować się naszemu organizmowi do różnych bodźców stresowych o charakterze stresowym i to zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. I dzięki temu hormonowi możemy te bodźce w jakiś sposób przetrwać. Kortyzol wytwarzany w nadmiarze przez nadmierne stymulowanie z otoczenia czy nasze reakcje na różne bodźce prowadzi do różnych niekorzystnych zjawisk w organizmie. Niemniej powinniśmy mieć na uwadze, że jest to mniejsze zło w porównaniu do sytuacji, w której ten kortyzol by nie został podwyższony. I w ramach tej adaptacji organizmu do zmieniających się warunków środowiska dochodzi pod wpływem zwiększonego kortyzolu, dochodzi do modyfikacji metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów, jak również do modyfikacji pracy układu sercowo-naczyniowego, gospodarki wodnej, równowagi mineralnej, funkcji układu immunologicznego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Kortyzol w szczególności powoduje rozpad białka do prostszych związków zwanych aminokwasami
po to, aby z aminokwasów organizm mógł wyprodukować sobie glukozę w warunkach podwyższonego stresu. I proces ten nazwany jest glukoneogenezą, czyli innymi słowy kortyzol prowadzi do zwiększenia stężenia glukozy we krwi i do rozpadu związku bardziej złożonego, jakim jest białko, do związków prostszych, jakimi są aminokwasy. Ponadto również doprowadza do rozpadu tłuszczu, to znaczy nasila lipolizę, w efekcie czego we krwi pojawia się więcej glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych. Czyli na przykładzie tych dwóch procesów możemy powiedzieć, że kortyzol działa katabolicznie. W przeciwieństwie do testosteronu, testosteron powoduje syntezę białek, czyli budowanie białek, czyli buduje większe związki. Kortyzol powoduje ich rozpad, czyli na związki prostsze, czyli działa przeciwnie, katabolicznie. I bardzo ważna rzecz, kortyzol hamuje aktywność układu immunologicznego, czyli działa przeciwzapalnie. Jak już chyba wspomniałam, jest to hormon sterydowy, czyli naśladujące go leki sterydy, zwane sterydami, działają podobnie. Jeżeli są podane, to tłumimy reakcję układu immunologicznego i mamy efekt przeciwzapalny. Zmniejsza się zapalenie w organizmie, stan zapalny w organizmie. I jest to też logiczne, bo jeżeli mamy stres, to podwyższony kortyzol sprawia, że tłumione są te funkcje w organizmie, które nie są najważniejsze w warunkach stresu, czyli między innymi właśnie immunologia, czyli reakcje na jakieś patogeny, mikroorganizmy jak bakterie, wirusy, czy niepożądane komórki w naszym ciele, niepotrzebne, czy wręcz nowo tworzące się. Jak również spada nasza rozrodczość. Organizm nie ma w warunkach stresu i jego głównym celem nie jest rozrodczość, rodzenie potomstwa. Także tutaj mamy taki przykład, jak podwyższenie kortyzolu może wpłynąć kaskadowo na inne dziedziny funkcjonowania organizmu. Mówię o tym wszystkim, żebyśmy mogli sobie uzmysłowić, na co potencjalnie wpływa promieniowanie elektromagnetyczne, w jakie funkcje organizmu ingeruje. Kolejna taka grupa hormonów to są hormony związane z tarczycą i jest to hormon TSH wytwarzany przez przysadkę mózgową i hormon ten stymuluje gruczoł tarczycowy do produkcji hormonów T3 i T4, czyli triodotyroniny i tyroksyny. I jak tutaj widzimy, dochodzi według badań naukowych, powiedziałabym niektórych badań naukowych, dochodzi do wzrostu stężenia TSH i spadku stężenia T3 i T4. Jest to logiczne, bo jeżeli jest za mało T3 i T4, to wzrasta TSH na zasadzie sprzężenia zwrotnego i musimy pamiętać, że jeśli chodzi o działanie tarczycy i jej hormonów, cała oś hormonalna nie kończy się na przysadce, ona również zahacza o podzgórze. Tam mamy kolejny hormon, który z kolei wpływa na przysadkę i tak jak wykazały badania naukowe, pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego zaburza się ta cała oś. Począwszy od podzgórza, przez przysadkę, kończąc na tarczycy i to tym, co się przedostaje do krwi i idzie na obwód, czyli na hormonach T3 i T4. I tutaj te wyniki badań są różne, muszę przyznać. Czasami niektóre mówią, że spada tylko T3, inne mówią, że T4, w jeszcze innych jest mowa o spadku TSH. W każdym bądź razie, tak jak już może mówiłam, a chciałabym jeszcze wyraźnie zaznaczyć, ta dziedzina wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka w zakresie nauki jeszcze raczkuje i dużo jest niewiadomych, dlatego potrzebne są dalsze badania, ale to, co jest pewne, promieniowanie elektromagnetyczne nie jest obojętne dla osi podzgórze, przysadka, tarczyca. I tak jeszcze króciutko, na co wpływają hormony tarczycy T3 i T4. Generalnie hormony te powodują przyspieszenie metabolizmu, a w ramach tego zwiększają zapotrzebowanie organizmu na tlen, przyspieszają glikogenolizę, czyli proces rozpadu glikogenu do glukozy. Glikogen to jest taka wyższa forma od glukozy, wyższa forma węglowodanów, a w takiej formie glukoza związana w glikogen jest przechowywana w wątrobie i w mięśniach, czyli dochodzi znowu do działania katabolicznego pod wpływem tych hormonów i w efekcie tego działania wzrasta glukoza we krwi i przyspiesza się spalanie wewnątrzkomórkowe, w efekcie czego dochodzi do zwiększonego wytwarzania ciepła i tak jak mówiłam, do zwiększenia przemiany materii.
Przy okazji również wzrasta wydalanie z organizmu wody i soli mineralnych. Także widzimy, jakie tutaj są fundamentalne i bardzo ważne w ramach tych 3 sfer hormonalnych, hormonów płciowych, hormonów stresu i hormonów tarczycy, jak wiele funkcji w organizmie może być naruszonych, jak bardzo może to wpłynąć całościowo na nasze zdrowie. I chciałam też zaznaczyć, że nie mówię tutaj o wszystkich możliwych hormonach, jakie występują w organizmie człowieka. Jest ich cała masa tak naprawdę i co więcej, wszystkie hormony ze sobą są mniej lub bardziej bezpośrednio związane. I przykładem takiego hormonu, który bardzo mocno zahacza o te hormony, które tutaj wymieniłam, to jest insulina. Insulina związana jest z gospodarką cukrową, związana jest również z gospodarką lipidową i oczywiście jej poziom zależy od tego, ile jest glukozy we krwi, a jak już wykazałam, mówiłam wcześniej, hormony stresu i hormony tarczycy mają wpływ na poziom glukozy we krwi. To nie jest tylko to, co my połkniemy, ale również właśnie cała gospodarka hormonalna wpływa na poziom glukozy we krwi, a pośrednio na insulinę, jak również na takie zjawisko jak insulinooporność. Teraz przedstawię Państwu wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zaburzenia hormonalno-rozrodcze u mężczyzn. I jeszcze raz podkreślam, przypominam, mówię tutaj o tych zaburzeniach w kategoriach ryzyka, a nie czegoś, co na pewno ma się przytrafić. A więc pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego może dojść do uszkodzenia jąder. Tam już w poprzednich prezentacjach mówiłam o stresie oksydacyjnym powodowanym przez promieniowanie elektromagnetyczne na poziomie pojedynczych komórek. Tam więc Państwa odsyłam, jak ten stres oksydacyjny może wpłynąć na funkcję komórek i całego organizmu. Może dojść do spadku poziomu testosteronu, o czym przed chwilą mówiliśmy. Może spaść do liczby plemników. Może się zmniejszyć ich ruchliwość, jak również żywotność, czas życia plemników i ich zdolność do zapłodnienia komórki jajowej. Może dojść do zniekształcenia budowy plemników, uszkodzenia DNA w plemnikach, do impotencji. Tutaj oczywiście te wszystkie zjawiska nie są niezależne od siebie, wszystko jest ze sobą powiązane, jedno z drugiego wynika. Może dojść do spadku płodności bądź do niepłodności u mężczyzny. Może dojść również do raka jąder. I teraz chciałabym podkreślić, że to ryzyko rośnie w przypadku, gdy mężczyzna nosi telefon komórkowy w kieszeni spodni lub ma zwyczaj trzymania laptopa na kolanach. To są urządzenia bezprzewodowe, które emitują promieniowanie elektromagnetyczne o konkretnym wpływie na organizm. Warto też zwrócić uwagę na to, że na świecie obserwuje się coraz większe problemy, coraz większą liczbę par, które mają problem z zajściem w ciążę i udział w tym problemie jest coraz większy ze strony mężczyzn. I jeszcze jedna rzecz, bo być może jakiś mężczyzna, który nie chce mieć dzieci, czy nie chce już mieć więcej dzieci, pomyśli, że to jest świetny sposób na antykoncepcję, to będzie w błędzie, że jeżeli pomyśli, że wszystko zamyka się tylko tutaj w problemie niepłodności, gdyż spadek testosteronu, jak również spadek jakości plemników koreluje z ogólną jakością życia mężczyzny, ze stanem zdrowia mężczyzny i ze skróceniem jego życia. Jeżeli tutaj w tej sferze coś się dzieje, to niestety może to doprowadzić do skrócenia życia. I chciałabym jeszcze odnieść się do badań naukowych, w których stwierdzono, że u mężczyzn używających telefonów komórkowych ponad 4 godziny dziennie liczba plemników zmniejsza się o 40% względem liczby plemników u mężczyzn nie używających telefonów komórkowych. I jeśli chodzi o niepłodność, obecnie szacuje się, że co 5. para boryka się z problemem niepłodności, a niepłodność męska sięga już 50% całej tej niepłodności, czyli w 50% problem leży po stronie mężczyzny, w 50% po stronie kobiety. I jeszcze bardzo taka ciekawa i zatrważająca zarazem rzecz. Norma dla ilości plemników w spermie określona przez WHO w 1980 roku wynosiła 60 milionów plemników na 1 ml nasienia.
Natomiast w 2010 roku normę tę określono na poziomie 15 milionów plemników w 1 ml nasienia, czyli normę tę zaniżono 4-krotnie. Zwróćmy uwagę na obiektywny wniosek, mianowicie normy WHO świadczą o stopniowym i istotnym spadku męskiej płodności w ostatnich kilkudziesięciu latach. I chciałam jeszcze opowiedzieć Państwu o przypadku jednego z moich pacjentów, młodego mężczyzny, który zgłosił się do mnie z problemem niepłodności. Przyjrzałam się wynikom jego badań medycznych i natrafiłam na badanie histopatologiczne z wycinka jądra, z którego wynikało, że u tego człowieka plemniki są w ogóle niewykształcone. Ich rozwój zatrzymał się na poziomie komórek macierzystych. Co więcej, zauważono degenerację pojedynczych komórek Leydiga, czyli tych, które produkują testosteron, więc można się spodziewać, że jeżeli ta degeneracja pogłębi się, to spadnie poziom testosteronu u tego człowieka. Na szczęście jeszcze testosteron trzyma się w normie. I bardzo ciekawa rzecz, jaką zauważyłam w opisie tego badania dokonanym przez lekarza medycyny, jakie mogą być możliwe zewnętrzne przyczyny tego stanu rzeczy, a więc lekarz wymienił przegrzanie jąder, działanie substancji toksycznych i promieniowanie. Jest to oficjalne badanie medyczne zrobione w ramach medycyny akademickiej, a więc widzimy, że to, o czym ja mówię, o czym mówią badania naukowe, statystyki, to nie jest tylko sucha teoria, że te dane dotyczą ludzi w realu, tu i teraz, konkretnych ludzi i wiążą się z konkretnym problemem tych ludzi. Tutaj jeszcze na tej planszy dochodzi nam jeszcze jedno ryzyko związane tutaj w zakresie zaburzeń hormonalno-rozrodczych u mężczyzn, ryzyko związane z promieniowaniem, a mianowicie przedwczesne dojrzewanie chłopców. I teraz skupimy się na problemach po stronie kobiet w zakresie układu hormonalno-rozrodczego i jakie ryzyko występuje po stronie kobiet. A więc może dojść do spadku poziomu progesteronu. Progesteron jest to hormon odpowiedzialny za przygotowanie błony śluzowej macicy do ciąży, za zajście w ciążę i jej utrzymanie. A więc widzimy, jak bardzo ważny jest to hormon. Może dojść do zaburzenia miesiączkowania, między innymi do zbyt obfitych krwawień miesiączkowych. Może dojść do spadku libido. Może dojść do uszkodzenia endometrium, czyli błony śluzowej macicy. Mogą pojawić się problemy z zajściem w ciążę, jak również poronienia. I tutaj tak samo jak w przypadku mężczyzn, ryzyko tych problemów rośnie, jeżeli kobieta przechowuje telefon komórkowy w kieszeni spodni, spódnicy i jeśli używa laptopa blisko ciała, w szczególności jeśli trzyma go na kolanach. Dzisiejsza prezentacja jest dość krótka, zwięzła, jednak myślę, że bardzo treściwa i dotyka bardzo ważnego problemu wielu współczesnych ludzi. I jest to tylko, myślę, wycinek całego problemu. Tak naprawdę można by było jeszcze wiele o tym mówić. Chciałam jak zwykle zaznaczyć, że jeszcze raz przypomnieć, że mówimy o wystąpieniu ryzyka, a nie o tym, że dana choroba czy dolegliwość na pewno wystąpi. Kolejna rzecz warta podkreślenia to to, że nauka wykazuje już bardzo jednoznacznie, że to ryzyko występuje, że jest jakiś problem, ale nie ma jeszcze zbyt wielu danych, są jeszcze sprzeczne informacje, jeszcze jest bardzo dużo niewiadomych i to, co pojawia się we wnioskach do wielu badań naukowych ze strony naukowców, to to, że badania należy kontynuować i pogłębiać i że należy się przyjrzeć temu problemowi głębiej w sposób profesjonalny. Natomiast jak my laicy, na to zareagować? Czy będziemy czekać na wyniki badań naukowych, które pojawią się za 10, 20 czy 30 lat? Czy będziemy dmuchać na zimne? Czy chcemy ryzykować tym, że nie będziemy mieli na przykład wnuków, a nasze dzieci będą nieszczęśliwe ze względu na niepłodność bądź wręcz bezpłodność? Czy lepiej już teraz, tak jak mówiłam, dmuchać na zimne i ograniczyć maksymalnie promieniowanie, aby nie narażać naszych dzieci i tak samo nas samych na tego typu ryzyko? Musimy też pamiętać, że oprócz czynnika promieniowania elektromagnetycznego występują również inne czynniki chorób i również tych zaburzeń hormonalnych, o których
mówiłam, czy to na poziomie tarczycy, czy na poziomie hormonów stresu, które wiążą się z powszechnym już problemem bezsenności, chronicznego zmęczenia i wynikających z tego później różnych dolegliwości i chorób, czy wreszcie jeśli spojrzymy na hormony płciowe, widzimy, jak bardzo ważną rolę one pełnią w naszym życiu. Więc również w przypadku hormonów, oprócz promieniowania elektromagnetycznego, mamy inne czynniki i niewątpliwie będą to substancje toksyczne, których jest coraz więcej w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, a w szczególności w naszej żywności. Będzie to nienaturalny tryb życia współczesnego człowieka. Będą to różne środki farmakologiczne stosowane w nadmiarze i tak dalej. Ja niejednokrotnie w innych moich publikacjach mówię i bardzo szczegółowo o tych rozmaitych czynnikach chorób. Niemniej pamiętajmy, że promieniowanie elektromagnetyczne wiele wskazuje na to, że jest jednym z silniejszych czynników współczesnych problemów zdrowotnych. I jak zwykle też odsyłam Państwa do materiałów źródłowych, które w całym komplecie przedstawiam pod każdym odcinkiem mojej prezentacji w opisie do filmu. Będę wdzięczna za komentarze, lajki i udostępnianie tego materiału innym ludziom. Te publikacje nie mają służyć tylko rozwojowi mojego kanału, ale przede wszystkim innym ludziom. I bym powiedziała, uświadamianiu pokolenia, szczególnie młodego pokolenia i tak jak też mówię rodzicom, którzy czasami zamykają się na ten szerszy kontekst życia naszych dzieci, mówiąc, że moje dziecko ma się dobrze się odżywia, chodzi do bardzo dobrej szkoły, więc każdy rodzic to może zrobić, ale myślę, że to jest błędne myślenie. Musimy patrzeć na całe pokolenie naszych dzieci i dbać, jeśli tylko możemy, w zakresie społecznych działań, aby całe pokolenie uświadamiać, gdyż cóż z tego, że nasze dzieci będą zdrowe, jeżeli będą żyły w schorowanym społeczeństwie, więc to jest nasz interes wszystkich wspólny, żeby uświadamiać się nawzajem, żeby rosła świadomość i żeby zmieniać ten świat, żeby eliminować zagrożenia, o których mówimy. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku będę chciała opowiedzieć o ciąży i o dzieciach, o wpływie promieniowania elektromagnetycznego na sferę sprowadzania dzieci na świat, a następnie ich wychowania. Dziękuję za uwagę.